Problemy z pamięcią i koncentracją, wyższy poziom niepokoju, stany depresyjne, zmiany anatomiczne w mózgu, przyspieszone starzenie się układu nerwowego, udar mózgu. Głównym źródłem pyłu zawieszonego i dominującym źródłem zarówno WWA, jak i związków z grupy dioksyn są w Polsce domowe piece, kotły i kominki opalane węglem i drewnem. Są to zazwyczaj prymitywne urządzenia o niskiej sprawności energetycznej i bardzo wysokiej emisyjności. Typowe i powszechnie występujące zanieczyszczenia powietrza, takie jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył zawieszony, wchodzące w jego skład substancje z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, czyli W WWA. 2013 roku według Światowej Organizacji Zdrowia WHO wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Europie o najwyższym średniorocznym stężeniu PM2,5 było ponad 30 miejscowości polskich. Jeszcze poważniejsza sytuacja występuje w przypadku benzoapirenu, BAP, mutagennej i kancerogennej substancji reprezentatywnej dla związków z grupy WWA. Stężenie BAP w polskim powietrzu są od kilku do kilkunastu razy wyższe od wartości dopuszczonej prawem unijnym. W skład pyłu pochodzącego ze spalania mogą wchodzić szkodliwe dla zdrowia substancje, np. wielopierścieniowe związki aromatyczne, związki z grupy dioksyn, a także metale ciężkie i przejściowe oraz ich związki. Zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, czy powstający z dwutlenku azotu w reakcjach fotochemicznych, ozon troposferyczny. Zarówno substancje o dobrze udokumentowanej szkodliwości, np. benzen, cyjanowodór, formaldehyd, chlorowodór, WWA i dioksyny. Chorób obturacyjnych, astma, chorób naczyń mięśnia serca, a także nowotworów płuc, do których powstawania przyczynia się ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że większość polskich domów jest bardzo słabo ocieplonych, co przekłada się na większe zużycie opału. Substancje powstające przy spalaniu odpadów są raczej toksycznym dodatkiem do i tak bardzo szkodliwego koktajlu powstającego w wyniku spalania węgla, drewna i pochodnych ropy naftowej. W Polsce zanieczyszczenie powietrza generowane przez pojazdy napędzane silnikami spalinowymi wynika m.in. z dużej ilości samochodów osobowych, wieku i stanu technicznego pojazdów, procederu usuwania filtrów, cząstek stałych, DPF, FAP z nowych pojazdów z silnikiem diesla, a także nieskutecznej kontroli poziomu emisji spalin. Dzieci bardziej narażonych matek wykazywały w testach z iloraz inteligencji IQ niższych niż dzieci matek mniej narażonych. 2,5 przypisuje się większą ilość zgonów. Tak, prymitywne urządzenia o niskiej sprawności energetycznej i bardzo wysokiej emisyjności. Większość polskich domów jest bardzo słabo ocieplonych, co przekłada się na większe zużycie opału. Dodatkowo często używane jest paliwo bardzo złej jakości, np. muł węglowy czy tak zwany flotokoncentrat, które w większości państw Unii Europejskiej nie są w ogóle dopuszczone do stosowania w gospodarstwach domowych. Jak i związki bardziej egzotyczne, np. estry kwasu stalowego czy bromowane etery difenylowe. Zanieczyszczają nie tylko powietrze, ale też glebę i żywność. Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza wiąże się również ze zwiększoną umieralnością, skróceniem oczekiwanej długości życia przy stosunkowo niskich stężeniach zanieczyszczeń. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. U dzieci i młodzieży narażanie na zanieczyszczenia powietrza wiąże się z gorszymi wynikami w nauce i testach psychometrycznych. U osób dorosłych przy wyższej ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza obserwowano nasilenie symptomów depresji, wzrost liczby prób samobójczych i przestępstw z użyciem przemocy. Długoletnie narażanie na zanieczyszczenia powietrza wiąże się z szybszym starzeniem się układu nerwowego i gorszymi wynikami w testach oceniających zdolności poznawcze osób starszych. W Polsce koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne związane z wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie są bardzo znaczne. Ponad 572 tysiące straconych lat życia wolnych od choroby rocznie można przepisać w naszym kraju narażeniu na zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowym problemem jest spalanie śmieci i odpadów, co w Polsce jest dość powszechne. Zbyt częste korzystanie z samochodów osobowych oraz powszechność rozwiązań urbanistycznych i infrastrukturalnych faworyzujących transport samochodowy kosztem transportu publicznego narażeniem na lub rowerowego. zanieczyszczenia powietrza, a patogenezą choroby Alzheimera. Wykazano, że drobne cząstki pyłu zawieszonego mogą przenikać do mózgu.
Wsiadłam, zapięłam pas, poprawiłam lusterko, przekręcam kluczyk, wyjeżdżam na ulicę, jadę. Normalnie, szybko jadę. I nagle Co? Nagle to na mnie spadło. Ale co? Się przyczyniam. Każdym krokiem, każdym oddechem się przyczyniam. Ognisko na plaży, żeberka z grilla. Ja nienawidzę żeberek, nie jem żeberek, bo mam traumę po babci. Babcia, jak była mała, widziała ostrzelanie pociągu, chowała się w rowie i człowieka rozerwało na pół. Widać było żebra. To nie jest żeberek. I ja teraz muszę patrzeć na spalone żeberka na grillu. Ja wszędzie widzę sadzę. Ja wszędzie czuję sadzę. To jest z zewnątrz i od wewnątrz. W środku. Ja w nocy na czarno smarkam. Powietrze jest zatrute. Już nie wiesz, czy wdychać i zdychać, czy zdychać, bo nie oddychać. I to oblepie od zewnątrz i od wewnątrz. Ja mam ochotę zwymiotować siebie, Ale chyba nie tutaj. Smog nie jest problemem. Do 2040 roku i tak 80% ludzkości zginie. Owady wymierają w takim tempie, że za kilka lat rośliny jadalne nie będą zapylane, w związku z czym nie będzie co jeść. owady.